Dzień dobry. Ostatnio pogody nielotne, wiatry wieją. I dzisiaj też. Co gorsza, dzisiaj jest taki wiatr. Myślałem od 2 km na godzinę do 14. Nie wiadomo jak to będzie. Latać się chce, no to jak się chce, no to trzeba. I dzisiaj będzie dziewiczy lot w ramach beta testów takiego to samolotu Eclipson 3D wersja druga V2. Nie mam porównania z pierwszą wersją, natomiast mogę o tej powiedzieć, że po pierwsze bardzo dobrze się drukował samolot, nie było żadnych problemów. Po drugie, łatwo się dało go złożyć i też nie było żadnych problemów. Po trzecie, takim samolotem jeszcze nie latałem. Różnymi latałem, ale takim chyba nie. A jeżeli nawet, kurczę, to dawno temu. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak to nam dzisiaj wyjdzie. Co do samego samolotu, rozpiętość, o ile dobrze pamiętam, to jakieś 1,20 m. Silnik Emax GT 221509 1100 kV. Do tego ten mój no-name'owy regulatorek 40 A i on wystarczy, bo ten silnik ma bardzo mały pobór prądu. Jak patrzyłem, to co prawda ja mam większe śmigło, ale o mniejszym skoku, no i on tak miał rzędu 25-6 amperów. To nie jest duży pobór. Akumulator 2200 musiałem go ustawić w poprzek, no żeby tutaj na tych punktach, które tutaj są, żeby tutaj wszystko mi się zgrało, także osprzęt przesunięty do tyłu, no już nie chciałem odklejać się tutaj odbiornika, jakbym przesunął odbiornik bardziej do tyłu, to i akumulator udałoby się też przesunąć mocniej do tyłu. Osprzęt pozostały to tak, to serwa, tak, te moje standardowe czarne, które najczęściej są w moich konstrukcjach używane. Dobrze. No i to taki ten standardcik. Natomiast czego nie zrobiłem, a mogłem zrobić, no właśnie, nie umieściłem tutaj prętu, bo jeżeli chodzi o sam wydruk, to te segmenty kadłuba są wydrukowane z Poly-R, czyli tego LW-PLA+, tak by należało to określić, chociaż Poly-R jest, wydaje mi się, że mocniejszy od większości tych plusów. Reszta samolotu wydrukowana jest z LW-PLA i podwozie jest wydrukowane ta tutaj główna część z Poly-R i powinien w środku być, tak zakładam, bo jest otwór, pręt, ale jak wydrukowałem, tak sobie to próbowałem sztywność tego podwozia, to stwierdziłem, że nie będę dawał prętów, bo po pierwsze będzie ciężki ten pręt, bo to taka chyba 3 albo 3,5 by trzeba było zainstalować. No można byłoby pręt węglowy, ale nie miałem akurat takiego i stwierdziłem, zostawiam tak jak jest i zobaczymy jak to wyjdzie. W zasadzie to wszystko. Tu jest jeszcze tak, dzisiaj troszeczkę inaczej ustawiłem kamerę do tyłu. Mam nadzieję, że uda się złapać powierzchnie sterowe pracujące. Tak samo ster wysokości, ster kierunku. Nie widok do przodu. No i to by było na tyle. Żadnych modyfikacji, żadnych zmian. Wszystko tak jak to przewidziane zostało przez projektanta. No, samolot w ramach beta testów. To chwilę jeszcze tak podłączam to wszystko, no i do startu. Opa. Dobrze. Bardzo dobrze. To znaczy wiadomo, że ten pierwszy moment zawsze jest trochę zaskakujący. Ok, dron wylądował.
Dobra. Nie wiem jeszcze, gdzie będę lądował. Wieje. Stabilizacja. No tak, był na manualu jeszcze, to też ciekawe. To już wiem, czemu miał taką trochę większą podatność na wiatr. Okej. Trymowanie, ale teraz za dużo. Dobra. Ups, trochę niebezpieczna sprawa. To tak, nawet nie połowa gazu. Nie, połowa gazu. Tak, to jest połowa gazu. Ale wieje. Myślę, że to będzie słychać. Ciekawie się go prowadzi. Jakoś nie wiem, czy to jest właściwość samolotów 3D i tak bym na to stawiał. Ale dość fajne to jest. Reaguje znaczy nie tyle gwałtownie, natychmiastowo. O, to jest najwłaściwsze określenie. Prawie że natychmiastowo. Zresztą krótkie popychacze są, to też jakby za mała prędkość, żeby tutaj się tak bawić. I nie lataj wokół siebie, bo ci się zakręci w głowie. Przemo. No, fajnie. A to jeszcze nie są pełne wychylenia. Teraz jesteśmy na pełnych. Czekaj, nie stawię go na ogonie. Mój błąd. Znaczy nieprzyzwyczajony jestem do takiego reagowania samolotu. To nie to, że coś jest nie tak, ale no mam lekki stresik, to też przyznaję. Dobra. Na podstawowe wychylenia. Teraz będzie delikatniejszy w prowadzeniu. Zaczynam się zastanawiać nad lądowaniem. No, w tą pogodę to jakichś większych akrobacji nie przewiduję. To znaczy już i tak podstawowa została zrealizowana i uważam, że wszystko jest ok. Natomiast zastanawiam się, jak tutaj z lądowaniem. Co my tutaj mamy z czasu lotu. Oj, dobrze, że trochę za chmurami jest to słońce. 4 minuty. Dobrze, zmniejszmy gaz. Spokojny lot. Aczkolwiek ciekawe, kiedy nastąpi przeciągnięcie. Czy może w ogóle nie nastąpi. Ciekawe. Dobra, trochę większy gaz, bo widzę, że taki właśnie blisko przeciągnięcia on jest. No i martwię się trochę o to lądowanie. Ta droga nie należy do najlepszych lotnisk. No ale spróbujemy wylądować. Na tej? Na tej. Kurczaki, ależ wyszło to lądowanie. Ja, masakra. Znaczy pozytywnie.
Czy zawrócimy? Oj, tu już koło okno w piasku, sądzę. Tak, koło okno w piasku, ale to nic. Ale mega. O, coś niesamowitego. Mam nadzieję, że to wszystko się nagrało. O, w ogóle ucichł wiatr. To jest coś niesamowitego. Wiatr w ogóle ucichł. Mam nadzieję, że wszystko tutaj z mikrofonem jest ok. Ops, krótki start, ale udał się. Dobra, jesteśmy na maksymalnych wychyleniach sterów. Nie teraz jeszcze. Nie teraz, nie teraz, nie teraz. Dobra, teraz. Mam nadzieję, że to się złapało na kamerze. Mam nadzieję, że to też się złapało. Dobrze, fajnie. Wybaczcie, że trochę za nie mówię czasami, ale to też staram się skoncentrować na tym, co robię, żeby nie było jakiejś awarii. Nieźle. Ops, dobra, to był błąd. Dobrze, że nie zakończony fatalną sytuacją. Dobra, przełączamy się na zakresy mniejsze. Dobrze, to co? Jeszcze szczęśliwe lądowanie. Chociaż nie, no pokręca się jeszcze trochę. Najwyżej nie wszystko Wam pokażę. Jest frajda. Naprawdę jest frajda z lotu. Tak, potwierdza mi się tutaj przy tych nawet mniejszych wychyleniach, bardzo dobrze reaguje na stery, bez jakichś większych opóźnień, bez problemów. No i dobrze, i zostaje nam jeszcze lądowanie. Och, by było. Nie trafiłem w pas startowy, to znaczy w lotnisko. Nie mam dużo czasu. Takie lądowania się źle kończą, ale awaryjne lądowanie. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Za chwilę to zobaczę. I Wy też. To idę. No, zobaczcie w jakich on tutaj habaziach, w jakich krzakach on wylądował. I teraz najważniejsze. Tak jest, ja już widzę, podwozie całe. Ja, to jest coś niesamowitego. Nic nie pękło. Mega. Mega. Uspokojcie chwilę. Widzieliście to lądowanie. Mega to wyszło i co najważniejsze, podwozie jest całe. Takie lądowanie w przygodnym miejscu to się kończy bardzo często utratą samolotu przy samolotach drukowych. Nie tylko przy samolotach. A tutaj wyszło to nieźle, ale ja mam zasadę taką. Jeżeli mocno nie idzie lądowanie albo coś w trakcie lądowania widzę, że nie tak i w tym wypadku zamykanie tego zakrętu mogło spowodować utratę nośnej i wpadły w przeciągnięcie, doszłoby do przeciągnięcia i wpadły w korkociąg i przy ziemi nic bym już nie zrobił z tym, nic bym z tym nie zrobił i zdecydowałem się lądować tak jak idzie
i wtedy tylko kontroluję, żeby w tym ostatnim momencie postarać się, żeby nie był dziobem do ziemi, tylko tak troszeczkę na Harriera. I zazwyczaj to działa. Tam była dość duża trawa, to uratowało. Natomiast też jestem ciekaw, jeżeli chodzi o film pokładowy, jak to będzie wyglądało. Sama maszyna w całości, wszystko jest na miejscu, także będą kolejne loty. Jeżeli chodzi o malowanie, nie mam zwyczaju malować za pomocą maszyn z kilku powodów, dlatego że nawet jak coś zostanie uszkodzone, to łatwiej jest naprawić, a poza tym bardzo często te samoloty po testach zwłaszcza trafiają do innych osób i już niech sobie malują jak tam sobie ktoś życzy. Gdyby ktoś chciał mieć ten samolot, to niech się zgłosi, to prawdopodobnie będzie do wzięcia. I co? Fajna maszyna, fajnie reagująca na stery, to pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę. Może tak po mojemu, to ja bym zamontował tutaj chyba troszeczkę silnik o trochę wyższym KV z tych, które mam w większości samolotów, ale ten powodował, że on nie był taki narowisty. Te 1100 kV przy tym śmigiełku 11,5, no to dawało taką moc spokojną, bez tej narowistości. Co też, jak widać, było całkiem nieźle to wyszło. No cóż, chyba go jeszcze zobaczymy, tak sądzę. I nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do sekcji komentarzy, podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają i cóż, dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć!